Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active. Nowe podejście do asset management. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Czy to przygotowanie do paniki? Uważaj, to jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Czy to przygotowanie do paniki? Uważaj. Za nami kolejne ciekawe wydarzenia na rynkach finansowych i musimy je zacząć dyskontować, przygotowując się na wszystkie scenariusze. I zobaczmy, które są najbardziej prawdopodobne. Zaczynamy przede wszystkim od amerykańskich obligacji, które jak widzimy na całej krzywej dochodowości sięgają bardzo wysokich poziomów nienotowanych od 2007 roku. Więc rentowności amerykańskich obligacji to jest jeden z kluczy do zrozumienia tego, co się teraz dzieje na różnych klasach aktywów. Przede wszystkim oczywiście na rynku ryzyka. Ale jak widzimy, wydarzenia, które miały miejsce w weekend, wydarzenia, które miały miejsce w ostatnich godzinach na rynkach finansowych, powrót już wszystkich inwestorów po Columbus Day w Stanach Zjednoczonych na rynki finansowe powoduje, że amerykańskie obligacje dziesięcioletnie wyraźnie spadają na rentowności, poniżej nawet poziomu 4,70, czyli w ujęciu krótkoterminowym powstaje formacja podwójny szczyt. Jest ogromnie prawdopodobne, że ta sytuacja będzie kontynuowana, że będziemy świadkami teraz spadków rentowności amerykańskich obligacji. Warto także pamiętać, że amerykańskie obligacje, poza tym, co się dzieje teraz w Izraelu, reaguje i dyskontuje dane makroekonomiczne z amerykańskiego rynku pracy. Więc skoro rentowności amerykańskich obligacji spadają, więc myślę, że inwestorzy także uważają i zaczynają obstawiać, że nie będzie więcej podwyżek stóp procentowych, a zachowanie ceny ropy naftowej jest tylko krótkoterminowe, więc takie wnioski moim zdaniem da się wyciągnąć już po zachowaniu amerykańskiej rentowności obligacji dziesięcioletnich. I to, co teraz się dzieje na rynkach finansowych, czyli na rynkach akcyjnych, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, sygnalizuje nawrót do ryzyka. Czy to przygotowanie do paniki krótkich pozycji? Należy bardzo uważać. Wczorajsza sesja potwierdziła piątkową, a to sygnalizuje, że krótkie pozycje zaczynają panikować i się zamykać. Równolegle powstaje także wrażenie odbicia od średniej 200-sesyjnej na wykresie dziennym, powrotu i odbicia od dolnego ograniczenia rocznego kanału wzrostowego, a to naprawdę jest wyjątkowo silna zachęta, plus oczywiście statystyka, która mówi, że cały czwarty kwartał zdecydowanie sprzyja scenariuszom prowzrostowym niż prospadkowym. Myślę, że wyraźnie sprzyja temu, żeby ta tendencja była kontynuowana. A jeżeli tendencja będzie kontynuowana, to w panice mogą być posiadacze krótkich pozycji i to posiadacze krótkich pozycji mogą teraz dodatkowo napędzać fale wzrostowe, ponieważ te krótkie pozycje będą musiały być zamykane, a panika krótkich pozycji może bardzo wyraźnie zdynamizować tendencję wzrostową, także w krótkim czasie możemy się znaleźć wyraźnie w okolicach maksimów tendencji wzrostowej. Moim zdaniem, jeżeli jeszcze rynek już ostatecznie pozna dane o inflacji w Stanach Zjednoczonych, które już wkrótce poznamy, będzie wiedział zdecydowanie więcej o polityce monetarnej i w takiej sytuacji przestrzeń do tego, żeby realizować ten optymistyczny scenariusz na giełdach papierów wartościowych w końcówce tego roku, będzie już teraz rozgrywany i jak drodzy Państwo wiecie, dla mnie to jest scenariusz bazowy i daje około 75% prawdopodobieństwa realizacji, że w kolejnych dniach, w kolejnych tygodniach i do końca roku będziemy wyraźnie wyżej na indeksie Standard & Poor niż ma to miejsce teraz. No i co jest także bardzo ciekawe? Nastawienie inwestorów. I w tym wypadku Bloomberg zrobił specjalne badania i wyszło na to, że zbliżający się sezon wyników spółek z indeksu Standard & Poor raczej ma przynieść spadki indeksowi giełdowemu niż wzrosty, co jest także interesujące. Inwestorzy ze Stanów Zjednoczonych i z Kanady są bardziej pesymistyczni niż ci z Europy.
Natomiast to, co mnie bardzo, bardzo ucieszyło, kiedy zobaczyłem kolejne wnioski płynące z tego raportu, to, że kupujący akcji są w zdecydowanej mniejszości. Widzimy tutaj, jak bardzo teraz wyraźny jest pesymizm na giełdach papierów wartościowych, więc mając na uwadze to, co się dzieje na indeksach giełdowych, na rentownościach amerykańskich obligacji, mając na uwadze statystyki z ostatnich ponad 100 lat, sytuacja moim zdaniem zdecydowanie faworyzuje scenariusze prowzrostowe na indeksach giełdowych i tego się spodziewam, dlatego też moje nastawienie na wzrosty i daję temu scenariuszowi około 75% realizacji. Dlatego też bardzo się ucieszyłem, kiedy zobaczyłem ten raport, który mówi, jak mało jest teraz chętnych na to, żeby zwiększać ekspozycję na indeks Standard & Poor's, jak mało jest chętnych teraz do kupowania akcji, czyli w zdecydowanej przewadze są ci, którzy liczą na spadki indeksów giełdowych, na to, że indeksy giełdowe mają rozpocząć ruch spadkowy, więc dodatkowo rośnie prawdopodobieństwo, że jest to przygotowanie do paniki krótkich pozycji. Panika krótkich pozycji oznacza ogromną szansę na zdynamizowanie tendencji wzrostowej i to jest mój scenariusz bazowy na kolejne dni, tygodnie i do końca roku. Patrzymy równolegle także, jak zachowa się cena ropy naftowej. Ze względu na to, że to podbicie ropy naftowej z ostatnich godzin, które wynikały z konfliktu zbrojnego na terytorium Izraela, ten wzrost zatrzymał się też w nieprzypadkowym miejscu. Jak widzimy na wykresie, to jest górna teraz, czyli te opory, to jest wcześniej dolne ograniczenie kanału wzrostowego o 3-miesięcznej historii. Więc to, że cena ropy naftowej nie jest w stanie pokonać teraz tego poziomu, oznacza, że opór, czyli ta dolna krawędź kanału wzrostowego, wcześniej pokonana, działa faktycznie i ma ona duże znaczenie. Dlatego też, jeżeli ropa naftowa nie będzie chciała dalej rosnąć, cena zacznie spadać, nawracać do tendencji wzrostowej, do spadkowej, to jeszcze bardziej napędzi to oczekiwania na wzrosty indeksów giełdowych, ze względu na to, że potwierdzi, że odbicie i spadki rentowności amerykańskich obligacji mają szansę utrzymać się i być bardziej trwałe, a to z kolei ma się przełożyć na ten wzrost optymizmu na giełdach papierów wartościowych. Dlatego też ja cały czas, drodzy Państwo, od wielu dni, zwłaszcza w ostatnich dniach, tak sygnalizuję i sugeruję Państwu, żebyście bardzo często patrzyli teraz na to, jaki ruch i co się dzieje teraz na ropie naftowej. Konsekwencją wczorajszych dalszych wzrostów indeksu giełdowego w Stanach Zjednoczonych są wzrosty w Azji, przede wszystkim na giełdzie w Tokio. W tym wypadku odbicie od dolnej krawędzi 3-4 miesięcznego kanału wzrostowego formacji flagi. Te odbicie widać jak na dłoni. Jest to wielka zachęta do tego, żeby mocniej ruszyć w górę, żeby formacja faktycznie stała się faktem. Zwykle taka formacja zapowiada kontynuację tendencji wzrostowej, dlatego też moim zdaniem rośnie prawdopodobieństwo, że w końcu ostatecznie wybijemy się górą z konsolidacji, rynek ruszy mocniej i będzie chciał zdecydowanie rozpocząć nową falę hossy. Dlatego też moim zdaniem przygotowanie do paniki w Europie, paniki krótkich pozycji wynika z zachowania cen akcji w Azji, zwłaszcza tych rynków najbardziej rozwiniętych jak Japonia, ponieważ tworzy klimat inwestycyjny, żeby taka reakcja wystąpiła. Jeżeli dodatkowo euro-dolar pójdzie w górę, to spodziewam się, że mocniej relatywnie w górę pójdzie indeks DAX niż ten w Stanach Zjednoczonych indeks Standard & Poor's, a jako że powstają pierwsze sygnały prowzrostowe, czyli łamana jest ta najszybsza linia trendu wzrostowego, dlatego też moim zdaniem jest ogromna szansa, że wkrótce będziemy atakować najbliższe, kolejne ważne opory, a sytuacja zdecydowanie zacznie się ocieplać. Tutaj także może być przygotowanie do paniki krótkich pozycji, a skala dynamiki wzrostu może nas zaskoczyć, jeżeli, przypomnę, równolegle zacznie być tendencja wzrostowa na euro-dolarze. Sam amerykański dolar i rynek forexowy, jak widzimy, sam amerykański dolar dociera do ważnych poziomów oporu o długoterminowej charakterystyce. Indeksy giełdowe mogą to zacząć dyskontować,
że jest szansa właśnie na tendencję przeciwko amerykańskiemu dolarowi, jeżeli tak rzeczywiście będzie. Pierwsze wsparcia, pierwsze sygnały prowzrostowe stały się faktem, a teraz, jeżeli równolegle zostaną pokonane ostatnie maksima, czyli poziom 1,06, to ta sytuacja będzie bardzo sprzyjała krótkoterminowemu wzrostowi, osłabieniu amerykańskiego dolara. Przypomnę, amerykański dolar jest silnie wrażliwy na zachowanie amerykańskich rentowności obligacji. Wcześniej one rosły, więc amerykański dolar się umacniał. Mieliśmy od 2 miesięcy korektę na rzecz umocnienia amerykańskiego dolara. Teraz, jeżeli rentowności będą się utrzymywać na trajektorii spadkowej, będą ruchy w dół na rentownościach amerykańskich obligacji na całej krzywej, to amerykański dolar będzie pod presją na to, żeby był sprzedawany, a to jeszcze bardziej może nakręcić popyt na ryzyko na całym świecie, zwłaszcza na aktywa ryzykowne, zwłaszcza na rynku emerging markets. Więc jeżeli liczymy na wzrosty na giełdzie papierów wartościowych w Polsce, to też równolegle patrzmy na zachowanie euro-dolara. Jeżeli będą pokonywane najbliższe opory, to szansa na to, że to właśnie rynki emerging markets będą rosły najmocniej, że panika krótkich pozycji może być najsilniej widoczna właśnie na rynkach emerging markets, na takich giełdzie papierów wartościowych jak Polska, będzie bardzo duża i w tym wypadku w najbliższych godzinach sygnalizuje obserwować euro-dolara w okolicach poziomu 1,06. Dodatkowo czynnik, który był wcześniej omawiany, czyli zachowanie amerykańskich obligacji, rzutuje także na wycenę jena japońskiego, więc jeżeli rentowności pójdą mocno w dół w Stanach Zjednoczonych, to wystąpi naturalne środowisko do tego, żeby wystąpiła mocna korekta spadkowa wszystkich par związanych z jenem. Ja osobiście też tego oczekuję. Co jest bardzo interesujące, mamy rosnącą ilość krótkich netto pozycji na jenie japońskim otwieranych przez spekulantów, czyli rekordowa ilość nowych pozycji krótkich także zachęca do tego, żeby podejście kontrariańskie dało potencjał na rzecz umocnienia jena japońskiego w najbliższym czasie i może być to także przygotowanie do paniki tych krótkich pozycji. W takiej sytuacji tendencja wzrostowa, dynamika tendencji na rzecz umocnienia jena japońskiego, czyli spadku wszystkich par związanych z jenem, może być duża. Z ciekawostek na rynku walutowym asset managerowie mają coraz większą krótką pozycję na franku szwajcarskim i na tym wykresie bardzo ładnie to widać, że na przestrzeni ostatnich lat taka presja na rzecz umocnienia franka szwajcarskiego powoduje, że po drugiej stronie tego franka sprzedają zarządzający aktywami. Kolejny rynek, który jest bardzo wrażliwy na zachowanie amerykańskiego dolara, na zachowanie rentowności amerykańskich obligacji oraz oczywiście także na geopolitykę, o czym było we wczorajszym porannym materiale. Odsyłam do tego materiału, link jest do niego w prawym górnym rogu. To jest rynek złota. I rynek złota potwierdza faktycznie, że ma ochotę na jakieś większe wzrostowe odbicie. I jeżeli ta sytuacja na amerykańskich obligacjach na dolarze będzie kontynuowana, to może być to także przygotowanie do paniki krótkich pozycji na rynku złota. Jeżeli faktycznie tendencja będzie kontynuowana, to atak na poziom i wzrost w rejon $1900 będzie scenariuszem bazowym. Ja osobiście spodziewam się, że właśnie tak będzie w najbliższych tygodniach, w najbliższym czasie rynek podejmie zdecydowane działania na rzecz ataku na ten poziom i wyjścia nad ten opór, jeżeli amerykański dolar będzie się stale osłabiał. A jeżeli liczymy na wystąpienie paniki krótkich pozycji na giełdach papierów wartościowych, to nie wolno zapomnieć także o rynku miedzi, który atakuje swoje opory w rejonie $8100. Ten opór jest kluczowy, najważniejszy. Jeżeli cena miedzi przejdzie ten poziom, zwiększy się i to znacząco prawdopodobieństwo wywołania paniki krótkich pozycji na giełdach papierów wartościowych. Dlatego też warto mieć na uwadze zachowanie tego surowca i swoim życiem żyje Bitcoin, gdzie wygląda na to, że w tym rejonie $27-28 tysięcy znajdujemy kolejny poziom równowagi. Konsolidacja może cały czas trwać w oczekiwaniu na ostateczną decyzję, co dalej na rynkach
ryzyka na całym świecie, ponieważ jeżeli popyt na ryzyko będzie atakować, to Bitcoin także powinien mieć potencjał ku temu, żeby przełamywać opory. Dlatego też, jako że to jest dla mnie scenariusz bazowy na rynkach akcyjnych, więc scenariusz prowzrostowy to także dla mnie jest scenariusz bazowy na Bitcoinie w najbliższych tygodniach w perspektywie końcówki tego roku. I na koniec polskie aktywa. Jeżeli popyt na ryzyko będzie atakować, jeżeli będzie mieć przygotowanie do paniki krótkich pozycji na rynkach akcyjnych, jeżeli amerykański dolar będzie się osłabiać, rentowności będą spadać, to najważniejszym beneficjentem, najmocniejszym beneficjentem mogą być rynki emerging markets, będą rynki emerging markets, w tym krajowe podwórko. Zbliżające się wybory, zmniejszające ryzyko geopolityczne w naszym kraju sprawi, że jeszcze bardziej będą polskie aktywa atrakcyjne. Dlatego też spodziewam się, że złoty będzie się umacniać, spodziewam się nawrotu do tendencji kupowania polskich obligacji i przede wszystkim spodziewam się, że indeksy giełdowe pójdą w górę także na warszawskim parkiecie. Analiza krótkoterminowa pokazuje, że walczy bardzo dzielnie dolne ograniczenie wielomiesięcznego kanału wzrostowego. Każdy powrót nad poziom 1938 punktów, czyli nad średnią 200-stacyjną na wykresie dziennym, będzie odczytany niezwykle optymistycznie, a już powrót nad poziom 2000 punktów będzie gigantyczną zachętą do tego, żeby przeprowadzić silną falę wzrostów na warszawskim parkiecie. I moim zdaniem jest to scenariusz bazowy, więc spodziewam się także, że mamy przygotowanie do paniki krótkich pozycji na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, a potencjalne takie zachowanie powinno być szczególnie dobrze widoczne na futures WIG20, gdzie baza, czyli tak zwane odchylenie ceny futures od instrumentu bazowego, będzie dobrym wyznacznikiem, czy faktycznie takie przygotowanie ma miejsce. Także dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, cześć!